Kasia ma kolejne ulubione słowo po polsku. Jakie? Hulajnoga, Czemu lubisz? bo tak trochę przesadzili z tą nogą. Nie jest aż tak, Aż takie wesołe, nie? aż tak. Dzisiaj będzie fajny odcinek, więc dobrze, że oglądacie. Będziemy sobie dzisiaj zwiedzać nową okolicę w Tokio. Kręcimy poza odcinkiem jeszcze making of'a, który będzie w 360 nakręcony, tą kamerką. Dojechaliśmy do dzielnicy, która nazywa się Nezu i jest częścią takiego mini trójmiasta, które nazywa się Janesen. Janesen to jest połączenie trzech dzielnic: Yanaka, Nezu oraz Sendagi. Dobrze powiedziałem. Jest to taka stara, klasyczna, troszkę ukryta część Tokio. Pani tutaj sprzedaje stare pocztówki, takie ze starymi widokami z Tokio, takie pożółkłe sprzed parudziesięciu lat. Kupimy je, żeby wysłać patronom. Zajebiste. Jest 46? To naprawdę piękne, pożółkłe, aż żal przybijać na nich stempel pocztowy, ale dostaniecie je. Kurde. W tej okolicy w ogóle tak się wydaje, że jest dużo mniej turystów niż na zachodzie. Czy w takich dzielnicach jak Asakusa na przykład, więc bardziej tutaj wszyscy zwracają na nas uwagę, że chodzimy tutaj z aparatami i wszystko. I dużo tu jest taniej też. 800 jenów taki zestaw. Mała rodzinna restauracja. Jeszcze się ucieszyli, dali nam pałeczki w prezencie. I takie, co to jest? Origami setto. Papierki. O, Super. ale ładne bardzo te papierki są. To jest właśnie japoński omotenashi. Kurczę, niesamowite. My jesteśmy cały czas w centrum miasta, a jest taki klimat, którego nigdy w Tokio nie widziałem. Widzicie, dlatego zawsze mówię, że Tokio ma naprawdę wystarczająco dużo rzeczy jak na pierwszy przyjazd do Japonii. Założę się, że dużo ludzi, żeby zobaczyć takie czerwone bramy świątynne, jedzie aż do Kyoto. Jakby co, ta świątynia nazywa się po prostu Nezu Shrine. Tak ją sobie zgooglacie. Teraz idziemy do innej poddzielnicy, Yanaki, w mianowniku Yanaka. Nie wiem, tak ludzie, tu starsi ludzie głównie mieszkają, chodzą sobie jakieś panie w kimonach, tak bez wyraźnego powodu noszenia kimona w ten akurat dzień. Patrzymy sobie na ogłoszenia o nieruchomościach, bo w tej okolicy czynsz jest w ogóle dużo tańszy niż na zachodzie. Można tu znaleźć takie mieszkania, gdzie tam przy podziale na kilka osób wyjdzie nam po na przykład $300 na miesiąc. Nieźle. A tutaj za mną jest szkoła podstawowa, taki klimat trochę jak z jakiegoś anime. Znowu świątynia, połączona jeszcze z małym cmentarzem. W tej okolicy jest kilkadziesiąt świątyń. Czytałem, że chyba z 80 małych świątynek, małych, większych jest na przestrzeni tych paru dzielnic w tej części miasta.
To, co tutaj w ogóle widać, to jest klimat tak zwanego Shitamachi. Tradycyjnie Tokio było podzielone na dwa obszary, czy wydzielało się historycznie dwa klimaty w Tokio, Yamanote i Shitamachi. Yamanote to była bogatsza część miasta na zachodzie, gdzie mieszkali sobie samurajowie, czy jakaś tam wyższa klasa. I tam są takie dzielnice jak Azabu na przykład, Aoyama. Natomiast wschód, czyli na przykład dystrykt Chiyoda, uważany był za część biedniejszą i to jest właśnie Shitamachi. Okolica Yanaka i te dzielnice w tym rejonie miasta są uważane za taką najlepiej zachowaną część reprezentatywną dla tej takiej historii. Znanym punktem w tej okolicy jest cmentarz, bardzo duży cmentarz Yanaka, który można przyjść sobie obejrzeć, przejść się tutaj. No kupię się o cmentarzu wypowiadać jako o atrakcji do oglądania, natomiast jest to ciekawe miejsce. Świetne w tej okolicy jest jeszcze jedno, to, że tutaj jest cicho, tu jest naprawdę cicho i spokojnie. Jak się przestaniesz odzywać na chwilę, to słyszysz Japonię. W zachodnim Tokio nie ma tego kompletnie. To jest ciekawa kulturowa różnica, którą tutaj widzimy. W środku cmentarza jest park zabaw dla dzieci. Jest tutaj konik, huśtawka, zjeżdżalnia. Chyba w ogóle cmentarze w Japonii są trochę mniej smutną miejscówką niż w naszej kulturze. Raczej są na skraju bycia parkiem. Doszliśmy do takiej większej stacji w tej okolicy, stacji Nippori. Ona jest na linii Yamanote, więc do tej okolicy możecie się dostać po prostu pociągiem Yamanote. O, jaki fajny ten, patrzcie. Taki słupek uliczny, ale z głową konia. Kurczę, no tu świątynia, tam świątynia, tutaj ciekawy sklep, tu jakiś kramik, tu jakiś lody. To jest taki najbardziej chyba znany widok w tej części miasta, schody przy stacji Nippori, charakterystyczne, często się je widzi na jakichś tam obrazkach. One prowadzą do miejscowej takiej ulicy pełnej sklepów i straganów. W tej okolicy możemy też znaleźć takie klasyczne japońskie coffee shopy. Po japońsku to się kisaten nazywa. Zresztą w takich miejscach czuję się trochę jak intruz, bo to są raczej dla starszych państwa poważnych. Ta okolica jest w ogóle znana z tego, że jest tutaj bardzo dużo kotów. Dzisiaj nie widzieliśmy żadnego, więc tak chciałbym wam udowodnić, że patrzcie jak fajnie, to jest dużo kotów, ale ich nie ma. Ło, ale laska, patrz. Fajniejszy klimat jest w tych bocznych ulicach, więc radziłbym tutaj zejść z tego głównego szlaku i poszperać po takich rzeczach mniej oczywistych. Tutaj w ogóle panuje taki klimat, mnie się to kojarzy właśnie z anime, z takimi w stylu przedmieście, gdzie mieszka jakiś tam Ichigo, Kurosaki. I ten ciągle ktoś tutaj się na nas gapi, albo ktoś nas zaczyna śledzić, jakiś podejrzliwy dziadek zaczyna za nami iść i tam spoglądać, co my kombinujemy z tymi kamerami. Kurde, przy okazji znaleźliśmy genialne miejsce na obserwowanie pociągów. Jak ktoś lubi pociągi, to ta miejscówka tutaj przy tej świątyni jest idealna po prostu. Pociąg tutaj przejeżdża co 30 sekund dosłownie.
No i doszliśmy już bardziej do środka Nippori, więc tutaj jest taki klimat już normalniejszy, taki, który wygląda bardziej jak Tokio, które znacie z innych filmów. Jeździliśmy jakiegoś kota, no czekaj. Miał, nie uciekaj. Wróciliśmy sobie pociągiem na stację Nezu, żeby jeszcze coś fajnego do żarcia znaleźć. I jesteśmy na tropie restauracji, która jest tutaj. Restauracja jest umieszczona w starym drewnianym domu z okresu Meiji, czyli jeszcze z XIX wieku, co jest bardzo rzadkie w Tokio, bo Tokio przechodzi regularnie trzęsienia ziemi. Jeszcze w czasie II wojny światowej zostało zburzone prawie całe, więc no jest. Bardzo po japońsku czekamy na otwarcie. Japończycy lubią czekać na wszystkie rzeczy. Stanie w kolejkach to jest bardzo japońska rzecz. Jak w Polsce widzisz kolejkę 20 osób, to myślisz sobie, to może nie. Japończyk staje w kolejce i czeka. Ten rodzaj żarcia, który będziemy tutaj jeść, nazywa się kusiage i to są takie małe rzeczy z głębokiego tłuszczu, głównie owoce morza, warzywa. Kusiage jest takim chłopskim jedzeniem, więc zwykle jest dużo salarymen i się ma jeden taki wspólny słoik dla kilka osób, więc jak się jest w takim takiej bardziej chłopskiej restauracji, to jest taka dosyć ładna, to się powinno tylko wkładać kusiage raz. Jak się już ugryzie, to nie można włożyć do tego słoika. A tutaj mamy swoje sosy, więc nie musimy się o to martwić. Na koniec posiłku zamówiłem sobie taką oryginalną japońską dziwność. To się nazywa ochazuke. Jest to połączenie, które może Was bardzo zdziwić. Jest to zielona herbata z ryżem. Zielona herbata z ryżem i z glonami na wierzchu. Jest taka forma zupki, którą się często je na koniec posiłku. Bardzo smaczne to jest. Trudno to wytłumaczyć dlaczego, ale warto spróbować. Jak będziecie w Japonii i chcecie spróbować czegoś, co jest nieoczywistym rodzajem jedzenia, no to już wiecie, kusiage to jest coś mniej znane niż tam sushi, ramen i tak dalej, a też to jest gatunek japońskiej kuchni. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pokazałem Wam dzisiaj kawałek Tokia, który sam słabo znałem i kawałek, który nie jest popularny wśród turystów, więc zobaczyliście kawałek takiej prawdziwej Japonii, w której trzeba sobie troszkę poszukać. Zapraszam Was też do zobaczenia making of'a tego filmu. Tą kamerką Samsung Gear 360 nagraliśmy film, w którym zobaczycie, jak powstaje daily vlog. Zdradzam tam troszkę swoich sekretów i zobaczycie, jak dziwnie to wygląda, jak nagrywamy na przykład jedzenie przy ludziach. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować i do zobaczenia jutro. Pa, pa.